jeszcze to dodam, że ta krew zbierana przez aniołów, prawda, do konewek, ta krew męczenników zbierana przez aniołów, tam w tej wizji jest potrzebna tym, którzy żyją na ziemi, żeby oni się jeszcze nawrócili. A tu na samym końcu świata ci, którzy będą opętani przez szatana, bo przecież nie będzie tego kościoła niszczył widłami jakimiś piekielnymi, tylko ludzkimi widłami, będzie posługiwał się ludźmi. To już oni, przypuszczam, nie będą na tyle zdolni się nawrócić, żeby można było mówić o tym, że potrzeba wiele krwi do ich nawrócenia. Ale to są takie szczegóły, które ktoś może zakwestionować. Ja po prostu wypowiadam to swoje widzimisię. W to już nie wnikam, od tego ekspertem nie jestem. Jeżeli nawet napisałem powieść, w której są takie wzmianki o karze, która spotkała poszczególne narody, no to opieram się tu na zdaniu innych i nie chcę się wypowiadać na ten temat. Paruzja to jest, czy to będzie ciąg zdarzeń. Zapoczątkuje ją to przyjście Chrystusa na obłokach, z tym sądem połączone, potem prześladowanie Kościoła, które mogłoby trwać około roku, gdyby się oprzeć na objawieniach Matki Bożej w Garabandal, bo między tym ostrzeżeniem tak zwanym, czyli sądem, a cudem ma być około 10 miesięcy. Czyli gdyby w tym roku to ostrzeżenie było, przypuśćmy, w czerwcu, już teraz bardzo blisko, to cud by nastąpił między marcem a majem. Taka data jest podana, między marcem a majem. Musi się zmieścić. Między połową marca a połową maja. Czyli nie później niż do końca maja. Czym będzie ten cud? Prawdopodobnie po tym okresie prześladowań będzie to jakby palec Boga spuszczony z nieba w sam środek ziemi z takim jakby wołaniem: ja jestem. Będą to te właśnie słupy dymu, jakby dymu mgły w dzień, a ognia w nocy, które nawet widział prorok Joel. To i dokładnie Joel pisze o tych czasach przemiany wielkiej, kiedy synowie wasi i córki prorokować będą, kiedy wyleję ducha mego na wszelkie ciało. To właśnie jest prorok Joel i tam on pisze o tej swojej wizji. Krew i ogień i słupy dymu. Tak to zostało zapowiedziane. Że można będzie te słupy dymu widzieć w dzień, nawet filmować. Może pan z kamerą tam się udać, chociażby do Garabandal, do Medjugorja. Podobno papież ma w Rzymie to widzieć, a więc być może do Watykanu. Może w jakichś innych sanktuariach. I one mają pozostać niezniszczalne do końca świata. Czyli coś podobnego jak ten słup, który prowadził Izraelitów najpierw przez Morze Czerwone, a później przez 40 lat, aż doszli do ziemi obiecanej, będzie towarzyszył ludziom do końca świata. To będzie pieczęć Boga. Ja jestem, ja was prowadzę. Mój nowy Izrael.
I wkrótce po tym, nie wiadomo ile czasu, po tym cudzie, ma przyjść kara. I właśnie kształt tej kary nie jest łatwy do rozpoznania, do opisania. Pan Bóg nas chce w tej chwili przygotować pewno, jeszcze nie, przygotować na to, co nadchodzi. I takich palikotów dopuszcza jako zaledwie taką mgiełkę wobec tego, co naprawdę przyjdzie, nie? Czyli to jest przygotowanie. To baczcie, zacznijcie myśleć, bo to spadnie na was jak grom z jasnego nieba i się nie pozbieracie. Więc zobaczcie dzisiaj już, jacy ci ludzie się stają, prawda? A jak ich opęta 7 gorszych od tego, który w nich w tej chwili siedzi, to będzie straszne. A więc to jest palec Boży właśnie, to jest namiastka, tak, ale jednocześnie Pan Bóg pokazuje, jak to będzie. To by trzeba można powiedzieć. No a druga rzecz, można ludziom powiedzieć, że im więcej teraz podejmie swój krzyż za ojczyznę i będzie się modlić, tym te cierpienia będą łagodniejsze. A więc im więcej będzie tych tak zwanych dusz ofiar, tych żertw ofiarnych, ludzi, którzy podejmą świadomie, dobrowolnie wszystkie cierpienia, jakie Bóg na nich dopuści, włącznie ze śmiercią męczeńską, im więcej takich się znajdzie, tym łagodniej będzie to w Polsce przebiegać. I to jest właśnie moje zadanie, żeby ludzi do tego przygotować. Nie? O tym piszę i w tych listach internetowych to jest. Tutaj najwyżej mogę to powtórzyć, no bo to napisałem dość szczegółowo. Ale tak nie było tego dotknięcia problemu Polski, bo to dotyczy całego świata w zasadzie. Więc tak, przyjdzie najpierw na sąd, później da ludziom czas do poprawy, podzielą się na tych, którzy zechcą i którzy nie zechcą, ukaże cały świat, całe narody w ten sposób, jak mówił, że trwoga narodu bez żadnych wobec szumu morza i tak dalej, a na końcu tej kary oczyszczającej całą ziemię będą 3 dni ciemności, które zabiorą z ziemi wszystkich opętanych.